Rosyjscy hakerzy pozostają nieuchwytni i mogą bezkarnie łamać prawo, dopóki okradają Amerykanów i Brytyjczyków, a nie Rosjan. Grupa hakerska Evil Corp ma nie tylko bezpośrednie powiązania z rosyjskimi politykami oraz służbami specjalnymi. Wszystko wskazuje na to, że posiadają również ich wsparcie. Wykorzystują swoją pozycję i cynicznie chwalą się swoim luksusowym życiem w mediach społecznościowych. Jak to możliwe, że grupa młodych hakerów z Rosji zainfekowała systemy setek banków, korporacji, szkół i instytucji ochrony zdrowia w ponad 40 krajach, powodując straty liczone w setkach milionów dolarów? I jak udało im się stworzyć grupę hakerską, która funkcjonuje jak prawdziwa firma? Wszystkiego dowiesz się z tego materiału. Ja jestem hakerem i zapraszam Cię do oglądania. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podziękować firmie Cashify, nowemu partnerowi tego kanału. Cashify to sieć stacjonarnych kantorów kryptowalut w całej Polsce, w których możesz szybko i bezpiecznie wymieniać kryptowaluty na gotówkę oraz gotówkę na kryptowaluty. Wchodzisz, wymieniasz i wychodzisz, bez zakładania kont i zbędnych formalności. Dodatkowo Cashify oferuje kantory mobilne z dojazdem do klienta oraz kryptomaty, które umożliwiają dokonywanie transakcji 24/7 w wybranych lokalizacjach. Cashify mocno stawia na edukację o kryptowalutach, dlatego robi bezpłatne wydarzenia CashiFam w całej Polsce. To świetna okazja, by dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w krypto i poznać osoby o podobnych zainteresowaniach. Na każdym evencie czeka na uczestników pizza, a dla pełnoletnich piwo. Aktualna trasa obejmuje 14 miast. Szczegóły znajdziesz na stronie cashify.eu w zakładce wydarzenia. Firma prowadzi także sklep internetowy z metalami szlachetnymi cashify.gold. Znajdziesz tam złoto, srebro, miedź, platynę, a także coś, co osobiście podoba mi się najbardziej. Ekskluzywne zegarki. Nie tylko robią wrażenie, ale też mogą być świetną inwestycją. No i w przeciwieństwie do sztabki złota, możesz mieć je zawsze przy sobie. To nie wszystko. Cashify to również kantor walut online. Na cashify.pl szybko wymienisz złotówki na obce waluty, często w lepszym kursie niż w bankach czy tradycyjnych kantorach. Wszystko odbywa się sprawnie i całkowicie online. Zadbaj o swoje finanse i sprawdź, co jeszcze oferuje Cashify. Link znajdziesz w opisie. Ta historia opowiada o największej znanej organizacji cyberprzestępczej, Evil Corp. Swoją nazwę zaczerpnęli od wielkiej technologiczno-finansowej korporacji z serialu Mr. Robot, gdzie Evil Corp jest symbolem chciwości, manipulacji i kontroli nad społeczeństwem. Za tą nazwą kryje się jednak prawdziwa grupa cyberprzestępców z Rosji. Na jej czele stoi Maksim Jakubec, za którego FBI ogłosiło nagrodę w wysokości $5 milionów. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zaoferowano za ujęcie cyberprzestępcy. Dla porównania, dokładnie taka sama nagroda została ogłoszona za schwytanie meksykańskiego barona El Chapo. To pokazuje, z jak niebezpiecznym i wpływowym człowiekiem mamy do czynienia, mimo że na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły, spokojny chłopak. A samo Evil Corp nie jest grupą informatyków z garażu. To doskonale zorganizowana struktura hakerów z własnymi biurami, obsługą klienta, luksusowymi samochodami, przepychem i co najważniejsze, ochroną ze strony rosyjskich służb specjalnych. Szacuje się, że grupa zarabia $100 milionów rocznie, ale ta kwota to jedynie wierzchołek góry lodowej przychodów z cyberprzestępczości. Równoczesne rozpowszechnianie kryptowalut sprawia, że tego rodzaju przestępstwa są technicznie niemożliwe do zbadania. Sam Maksim Jakubec zaczął swoją działalność już około 2007 roku. 2 lata później dołączył do grupy Jabber Zeus Crew, składającej się z 9 kluczowych członków. Zajmowali się wówczas rozpowszechnianiem stworzonego przez siebie wirusa komputerowego konia trojańskiego o nazwie Zeus. Wystarczyło, że ofiara otworzyła link z pozornie niewinnego e-maila. Wtedy w tle na ich komputerze instalowane było złośliwe oprogramowanie. Trojan przechwytywał dane bankowe ofiary, w tym loginy i hasła, i wysyłał je bezpośrednio do przestępców. Wykorzystywali oni potem te informacje, by opróżnić konto bankowe swojej ofiary. Trojan szybko zdobył rozgłos w świecie cyberprzestępczości i był dostępny w dark webie za około $5000.
Głównym programistą i twórcą Trojana Zeus był Ewgenij Bogaczew, jeden z najbardziej poszukiwanych hakerów na świecie. Choć za jego złapanie wyznaczono milionowe nagrody, Bogaczew od lat pozostaje na wolności. Jakubec odpowiadał za rekrutację i zarządzanie ogromną siecią tzw. mułów finansowych, czyli ludzie nieświadomie biorących udział w praniu pieniędzy. Zadaniem mułów było przekazanie przestępcom skradzionych środków. W zamian otrzymywali niewielki procent przesyłanych kwot. Muły były często rekrutowane pod pozorem legalnego zatrudnienia, nie zdając sobie sprawy z tego, że biorą udział w międzynarodowym przestępstwie. W Polsce taką osobę z reguły określa się mianem słupa. W 2010 Jakubec po raz pierwszy zetknął się z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa. FBI zidentyfikowało go jako członka grupy Jabber Zeus Crew. Haker był nieostrożny. W jednym z przestępstw użył tego samego adresu e-mail, którego wcześniej używał do zamówienia wózka dziecięcego dla dziecka ze swoją pierwszą żoną. W tamtym czasie Rosja jeszcze współpracowała z FBI w ramach śledztwa. Kiedy 24 listopada 2010 roku moskiewskie służby po raz pierwszy weszły do mieszkania Jakubetsa, spotkanie z nim mogło odbywać się tylko w jeden sposób. Według pewnego funkcjonariusza FSB, czyli rosyjskich służb specjalnych, pierwsze spotkania z cyberprzestępcami prawie nigdy nie kończą się w więzieniu. Jak sam stwierdził, jeśli podczas pierwszej rozmowy okaże się, że są kompletnie szaleni, to tacy ludzie nie żyją długo, a wszyscy inni zaczynają współpracować. Taki model działania rosyjskich służb ukształtował się już w latach 90., gdy FSB dostrzegło, jak dochodowe mogą być przestępstwa z użyciem nowoczesnych technologii. Po śledztwie FBI i aresztowaniu kilku członków grupy Jabber Zeus Crew poza granicami Rosji, Maksim Jakubec, Igor Turaszew oraz Aleksander Ryzenkow, późniejsi członkowie Evil Corp, dołączyli do nowej grupy The Business Club. Głównym twórcą The Business Club był również Ewgenij Bogaczew. Grupa korzystała z unowocześnionej wersji konia trojańskiego Zeus. Nowa odsłona wirusa, znana jako Game Over Zeus, została zaprojektowana z myślą o jeszcze skuteczniejszych oszustwach bankowych. Gdy ofiara pobierała złośliwe oprogramowanie, jej komputer stawał się częścią botnetu, czyli zbioru zainfekowanych urządzeń połączonych ze sobą w jedną sieć. Hakerzy mogli zdalnie kontrolować każdy z tych komputerów. Co ciekawe, Game Over Zeus miał wbudowany mechanizm, który rozpoznawał ustawienia językowe systemu. Jeśli wykrywał język rosyjski, wirus automatycznie przerywał działanie i nie infekował urządzenia. W szczytowym momencie, co widzimy teraz na ekranie, zainfekowanych było nawet 1 milion komputerów, głównie w Europie i Stanach Zjednoczonych. The Business Club już wtedy zaczął przypominać prawdziwą firmę IT. Do 2014 roku grupa liczyła około 50 członków, głównie Rosjan i Ukraińców, a jej struktura obejmowała nawet dział wsparcia technicznego, który instruował użytkowników, jak korzystać ze złośliwego oprogramowania. W maju 2014 roku organy ścigania w 11 krajach we wspólnej pracy policjantów z USA, Kanady, Włoch, Francji, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Nowej Zelandii i Japonii doprowadziły do zdjęcia botnetu Game Over Zeus. Wtedy odtajniono również list gończy za Bogaczewem. Po zamknięciu botnetu, Maksim wraz ze swoimi zaufanymi kolegami, Igorem Turaszewem, odpowiedzialnym za stronę finansową, oraz Aleksandrem Ryzenkowem, swoją prawą ręką, którego darzy ogromnym szacunkiem, zakłada nową strukturę Evil Corp. To właśnie wtedy powstaje największa znana organizacja hakerska na świecie. Jakubec zostaje nie tylko jej założycielem, ale pełni również rolę wizjonera i ekstrawaganckiego lidera grupy. To on podejmuje wszystkie kluczowe decyzje, a Evil Corp zaczyna działać jak prawdziwa firma, mimo że działa całkowicie nielegalnie. Menadżerowie, ustalone godziny pracy, dział obsługi klienta, prawnicy, własne biura. Wszystko funkcjonuje jak prawdziwa hakerska korporacja. Igor Turaszew posiada dziś 3 biura w Federation Tower, jednym z najbardziej prestiżowych wieżowców w moskiewskiej dzielnicy finansowej. Z ustaleń śledczych wynika, że jego firmy zajmują się legalizowaniem skradzionych bitcoinów. W tym celu korzystają z giełdy kryptowalut Suex, oskarżonej o pranie pieniędzy, również w związku z działalnością ransomware. Przez te firmy widma powiązane z Turaszewem przeszło aż 40% wszystkich środków operowanych przez Suex. Nasi, w cudzysłowie, bohaterowie wiodą w Rosji wystawne życie.
Posiadają luksusowe samochody warte setki tysięcy dolarów, fluorescencyjny Lamborghini czy Porsche należący do Andrzeja Plotnickiego, jednego z głównych członków Evil Corp. Bardzo upodobali sobie tablice rejestracyjne WOR w swoich samochodach, co po rosyjsku oznacza po prostu złodziej. Na jednym z nagrań Andrzej Plotnicki, chcąc sobie podriftować, zablokował w tym celu 4-pasmową drogę. Członkowie gangu nie tylko lubią chwalić się swoimi pieniędzmi i samochodami, posiadają również małego lwa i tygrysa, które stały się maskotkami ich ekipy. Kto tam przyszedł? Kto przyszedł tam? Wydali niemałe pieniądze, żeby w ogóle wejść w posiadanie tych zwierząt. Na tym zdjęciu widzimy Ryzenkowa, czyli prawą rękę Jakubetsa oraz Dmitrija Smirnowa, trzymających małe lwiątko. Na kolejnym ujęciu Smirnow pozuje na tle swojego super samochodu, tym razem z małym tygrysem. W 2017 roku Maksim Jakubec ożenił się po raz drugi z Alioną Benderską, córką Edwarda Benderskiego, byłego oficera jednostek sił specjalnych FSB, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Maksim, podobnie jak wielu członków Evil Corp, chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym, tak jak to zrobił podczas wesela z Alioną, na które wydał ponad 600 tysięcy dolarów. Uroczystość odbyła się na ekskluzywnym polu golfowym najwyższej klasy. Na nagraniach z wesela można zobaczyć ostentacyjne uroczystości, koncerty znanych rosyjskich piosenkarzy i widowiskowy pokaz świateł. Jako Evil Corp rozwijają własne złośliwe oprogramowanie takie jak Dridex czy Wasted Locker, ale w swoich atakach korzystają również z najbardziej zaawansowanego rosyjskiego ransomware – Logbit. Ransomware to rodzaj wirusa, który blokuje dostęp do systemu komputerowego ofiary, szyfruje jego pliki, a atakujący zazwyczaj żądają okupu za przywrócenie dostępu do danych. Szacuje się, że aż 74% przychodów z ransomware trafia do Rosji. W 2019 roku, po serii wielu głośnych i destrukcyjnych ataków, między innymi na amerykański rurociąg naftowy i irlandzką służbę zdrowia, rozpoczęto międzynarodową operację mającą na celu powstrzymanie hakerów. Rząd Stanów Zjednoczonych publikuje list gończy za Maksimem Jakubecem, oferując rekordową nagrodę w wysokości $5 milionów za informacje prowadzące do jego złapania. To najwyższa nagroda w historii za cyberprzestępcę. Ministerstwo Finansów USA nakłada sankcje na 9 członków Evil Corp oraz na 14 powiązanych z nimi osób. Skutecznie uniemożliwiło to ofiarom z USA zapłacenie okupu, ponieważ taka transakcja byłaby wtedy traktowana jako złamanie prawa. To uderzyło bezpośrednio w źródła dochodów Evil Corp, sprawiając, że główny sposób zarabiania stał się niewydajny. Śledztwo przeciwko grupie jest jednym z największych w historii współczesnej cyberprzestępczości. W akcję zaangażowanych jest aż 50 krajów, które wspólnie współpracują w celu przeciwdziałania zagrożeń ze strony ransomware. Mimo to Evil Corp błyskawicznie dostosowało się do nowych warunków, rozwijając złośliwe oprogramowanie i zmieniając sposoby swoich ataków. Maksim Jakubec nie wziął się znikąd. Ojciec Maksima, Wiktor Jakubec, miał powiązania z działalnością związaną z praniem brudnych pieniędzy. Maksim przeniósł ten rodzinny biznes w XXI wiek, wchodząc w świat cyberprzestępczości. Wciągnął do niego również swojego ojca, brata Artema oraz kuzynów Kirilla i Dimitrija Slobockojów. Dzięki tej rodzinnej wiedzy Evil Corp stało się ekspertami w praniu pieniędzy pochodzących z działalności cyberprzestępczej. Wielu członków Evil Corp posiada kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi. Sam teść Jakubeca, Edward Benderski, to były wysokiej rangi oficer FSB, mający bezpośrednie powiązania z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Benderski jest również zapalonym myśliwym. W 2016 napisał list do rosyjskiego wicepremiera Aleksandra Chłoponina z prośbą o 5 zezwoleń na polowanie na owce śnieżne z gór Putorana. W momencie składania wniosku gatunek ten był zagrożony wyginięciem. Populację szacowano na zaledwie 800 osobników. W zamian Benderski zadeklarował wsparcie ochrony podgatunku kwotą $225 tysięcy, ale i tak nie spodobało się to naukowcom i działaczom na rzecz ochrony środowiska.
Zachodnie media ujawniają również powiązania Benderskiego z Wadimem Krasikowem, płatnym zabójcą i agentem rosyjskich służb specjalnych, skazanym w Niemczech na dożywocie za zamordowanie Czeczena Zelimkhana Czangoszwilego. W okresie poprzedzającym to zdarzenie zarejestrowano aż 20 połączeń telefonicznych między Benderskim a Krasikowem. Według Departamentu Skarbu USA Jakubec został zobowiązany do pracy nad projektami dla państwa rosyjskiego, w tym do pozyskiwania poufnych dokumentów. Teraz widzicie wyraźnie, jak bliskie i jak niebezpieczne dla Zachodu są powiązania grupy Evil Corp z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa. Wszyscy wiedzą, dowody są publicznie dostępne w internecie, mimo to Rosja przez lata zaprzeczała, że udzielała jakiegokolwiek schronienia hakerom. Nawet ojciec Maksima Jakubeca w rozmowie z reporterem BBC utrzymywał, że jego syn jest niewinny, nie jest żadnym hakerem, nie posiada bogactwa, a FBI nie ma na niego żadnych dowodów. How did he afford the $600,000 wedding? Сколько? 600 тысяч, да, 600 тысяч. Ну, во-первых, это слегка преувеличено. No, it's too much. W Rosji hakerzy czują się jak pszczoły w ulu. Mogą okradać bez konsekwencji, o ile ich ofiarami są obywatele spoza kraju. Bezczelnie śmieją się Zachodowi w twarz i bez oporów szpanują swoim bogactwem w internecie. Czy kiedykolwiek uda się ich zatrzymać? Nie wydaje mi się. Chyba że sami z własnej głupoty postanowią wyjechać na wakacje poza granice swojego kraju. Jak Roman Selezniew, jeden z największych handlarzy skradzionymi kartami kredytowymi w sieci, który został zatrzymany podczas rodzinnej wycieczki na Malediwy, albo Jewgenij Nikulin, aresztowany podczas urlopu ze swoją dziewczyną w Czechach. Dla własnego bezpieczeństwa chroń swoje dane, aktualizuj oprogramowanie, używaj silnych haseł i uwierzytelniania dwuetapowego. Nie ufaj podejrzanym wiadomościom, nawet jeśli wyglądają jakby pochodziły od znajomych. W cyberprzestrzeni ostrożność to twoja najskuteczniejsza broń. Jeżeli spodobała ci się ta historia, koniecznie sprawdź mój poprzedni materiał o hakerze, który przeszedł na jasną stronę mocy i podjął się walki z przestępcami, dbając o bezpieczeństwo dzieci w internecie. Kliknij w to wideo i daj znać, co myślisz. Pozdro.